Witam. Zapewne nikt się nie spodziewał, że jeszcze mnie zobaczy na YouTubie, zwłaszcza bez ciemnych okularów. I tak, pewnie już pojawiają się pytania, co ja tu robię, co ja w ogóle tutaj robię, co ja chcę zrobić, co ja chcę osiągnąć. Więc może po kolei, tak? To, co teraz robię, to taki mój pomysł, który zrodził się już kilka tygodni temu w zasadzie. Jest to pomysł pod nazwą żeby zrobić coś takiego jak podcast, tak? Czyli opowiadanie o czymś. Tutaj już taką roboczą nazwę nadałem temu wspominam. I w kolejne odcinki to będzie wspominam to, wspominam tamto i będę opowiadał o różnych rzeczach z przeszłości lub takie, które nawet wkraczają w teraźniejszość, ale będę wspominał na przykład jak moje pierwsze jakieś wrażenia z tymi różnymi rzeczami, grami, sytuacjami, bo to będzie na różne tematy. Teraz nie zamierzam tutaj się jakby ograniczać, tylko mówić o tym, o czym po prostu mam ochotę. Więc to jest to, co będę robił. Natomiast pytanie drugie, po co ja będę to robił, dlaczego właśnie teraz, co ja chcę osiągnąć. Te pytania również mają łatwe wytłumaczenie. Robię to w zasadzie dla siebie. Nie dla wyświetleń, nie dla lajków, nie dla, no na pewno nie dla zarobku, ponieważ przez ten okres 10 lat na YouTube oraz tych przeszło 500 000 wyświetleń nie zarobiłem nigdy ani złotówki, więc tym bardziej teraz nie ma to w żaden sposób takiego podłoża, że chciałbym zacząć na tym zarabiać czy coś. Już tłumaczę. Chodzi o to, że po prostu, no wiadomo, wszyscy dorastamy, wszyscy się starzejemy. Tak jak kiedyś miałem kolegów, z którymi się spotykaliśmy regularnie, robiliśmy różne tam akcje, nagrywaliśmy filmiki, graliśmy, wiecie, no normalne życie towarzyskie. Tak teraz po prostu, no z czasem, tak jak w tym słynnym memie Me and the Boys, z tymi 4 kolesiami takimi śmiesznymi, chyba ze Spidermana, koledzy zaczęli się wykruszać. Tak? Z czasem jednak w człowieku odzywa się taka potrzeba towarzystwa, jakiegoś właśnie męskiego, jakbykolwiek to nie zabrzmiało, ale chodzi, wiecie, o takie zdrowe relacje, o rozmowy męskie i no z czasem oczywiście zaczęło tego brakować no i wtedy po prostu zamiast iść, spotkać się z kolegą, to siedzę sobie i sobie wspominam różne sytuacje, ale chodzi o to, że no czasami taki jakiś sentyment się w człowieku odpala i nachodzą go po prostu wspomnienia. Dlatego pomyślałem, że mógłbym to sobie, z racji, że właśnie ostatnimi czasy miałem takie różne sentymentalne wspomnienia, to mógłbym sobie to nagrać dla samego siebie, nawet na przyszłość, żebym mógł wrócić do tych nagrań, nie wiem, za 10-20 lat i sobie posłuchać, bo wiadomo, że pamięć też jest ulotna, a będę mógł po prostu dzięki temu przypomnieć sobie albo posłuchać sobie na przykład w samochodzie albo nie wiem, nawet leżąc na kanapie tego, co kiedyś myślałem, co kiedyś mówiłem. Więc to jest w zasadzie powodem, dlaczego to robię i dlaczego to nagrywam. A już ten wstęp trochę nam się zrobił przydługi, więc już wytłumaczyłem dlaczego. W żadnym wypadku nie jest to chęć jakiegoś wybicia się. Oczywiście, jeżeli ktoś by tego posłuchał czy pooglądał, chociaż nie ma tu za bardzo co oglądać, bo jest to taka forma właśnie, tak jak mówię, bardziej podcastowa, to jeżeli ktoś chciałby tego posłuchać sobie, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś napisze komentarz, to też, ale mówię, to nie jest moim celem w żadnym wypadku. To jest raczej tworzenie takiej kroniki, takiej paczki na przyszłość do samego siebie, której fajnie na pewno będzie się słuchało za kilkanaście lat. Więc cóż, moi drodzy, odcinek pierwszy, taki tytułowy, mamy już na liczniku 6,5 minuty, no może trochę mniej.
I od czego by tu zacząć? Może od początku, tak? Skoro jest to kanał YouTube, który też miał jakąś tam swoją historię, może powinienem zacząć od początku, jak to w ogóle się zaczęło z moim YouTube'em. Więc jak to było? Słuchajcie, odpalę YouTube'a. I co tu mamy w statystykach? Data dołączenia 2007 rok. Natomiast jeśli chodzi o filmy, jak się sortuje? A, tutaj. Od najstarszego filmu. Najstarszy film Debile grają w GTA dodano w 2009 roku. Taka tylko ciekawostka, że nie jest to tak naprawdę pierwszy film, jaki pojawił się na moim kanale. Jak też może ktoś pamięta, albo właśnie jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Też nie jestem tutaj, prawda, naiwny. Wiem, jak działa internet, wiem, że minęło bardzo wiele czasu, odkąd byłem aktywny, odkąd ludzie mnie oglądali. Zresztą wystarczy wejść w statystyki, bo moje filmy cały czas zbierają jakieś tam wyświetlenia po kilkadziesiąt czy kilkaset tygodniowo, bo wiadomo, są to tematy dość uniwersalne, więc to cały czas będzie tam jakieś wyświetlenia zdobywać. Jednak jak patrzyłem w statystyki, to chyba tylko 2% z wyświetleń to jest od widzów subskrybujących, także no nie mam tutaj żadnych złudzeń, że nagle coś wrzucę i te 2000 subskrybentów nagle zacznie mnie oglądać. Wiem, że minęło przecież 10 lat, no może 10 to od początku, ale odkąd przestałem być aktywny to jest jakieś 7-8 lat i zdaję sobie z tego sprawę, że no, czas nie stoi w miejscu, wszyscy moi widzowie też podorastali, zmieniły im się zainteresowania, więc nie liczę na to, że będziecie mnie oglądać, ci, którzy subskrybujecie, ale tym bardziej właśnie dlatego mówię, nie liczę tutaj na wyświetlenia, chcę sobie po prostu pogadać. Więc tak, pierwszy film z 2009 roku. Tak jak mówię, to jest tylko taka ciekawostka. Wcześniej były już jakieś filmiki, ale nie związane z grami, tylko jakieś tam wygłupy na imprezach, coś takiego między 2007 a 2009 rokiem. Później je skasowałem i chyba nawet nie od razu po wrzuceniu tego, bo wrzuciłem ten film oraz drugi GTA 4 Odwiedziny u babci. To są filmy, które z moim kolegą Matim nagrywaliśmy u niego w domu na telewizorze CRT, dlatego widać takie pasy na tych filmach. No i jakość jest okropna z tego względu, że nagrywane to było telefonem jakimś bardzo, bardzo zamierzchłych czasów, który tam miał rozdzielczość rzędu 170 chyba 6 na 200, na 190 czy na 200 coś. Także nie ma w ogóle co o tym wspominać. To było oba filmiki nagrane tego samego dnia i wrzucone chyba nawet tego samego dnia. Taka ciekawostka, ale pierwszy taki film, już taki, no można powiedzieć, który zapoczątkował tak naprawdę ten kanał, to był wrzucony 12 marca 2011 roku. A dlaczego zacząłem właśnie nagrywać na YouTubie? No to jest również sprawa prosta, nie to, że dostałem jakiegoś olśnienia czy coś, po prostu inspiracja. A co mnie zainspirowało? Angry Video Game Nerd, to na pewno, czyli Cinema Massacre. Wtedy ten kanał nazywał się jeszcze James Nintendo Nerd, ale te filmy, właśnie w tamtych czasach filmy nerda nie były wrzucane na YouTube, tylko były wrzucane na Game Trailers. To był taki amerykański serwis o grach, który później został wykupiony przez IGN-a. Dzięki temu właśnie nerd uwolnił się z kontraktu i zaczął wrzucać już tylko na YouTube. A tą stronę również poznałem dzięki mojemu koledze Matiemu, który właśnie pokazał mi nerda. A też w tym samym czasie mniej więcej był taki polski serwis Gaminator czy Gaminator i tam oglądałem recenzję Quaza, który tutaj dzisiaj też jest znaną postacią na polskim YouTube. Oglądałem jego wideo recenzję jakichś tam nowości i tam również odkryłem, co bardziej mnie jeszcze zainteresowało jako fana retro gier, odkryłem tam Super Hranie.
program robiony przez Kłama. Nie wiem, czy on jeszcze działa na YouTube, czy nie. Chranie. Po prostu, bo to jest chyba jakiś nowy kanał. I oglądałem tam Super Chranie i to bardzo mi się spodobało, bo to była tak jakby polska wersja Angry Video Game Nerda. I to mnie zainspirowało. Wtedy sobie pomyślałem, kurczę, mam parę tych starych sprzętów, więc czemu by nie spróbować czegoś nagrać, tak? No i tutaj moje pierwsze takie dokonania, pierwsze 2 odcinki, nagrane tego samego dnia i chyba nawet nie wiem, czy nie były wrzucone tego, tak, 12 marca, więc oba nagrałem jednego dnia i oba wrzuciłem bez żadnej obróbki, bez żadnego montażu. To również jakość do któregoś tam z kolei odcinka była bardzo, bardzo słaba. Jak tutaj widać, do odcinka bodajże 17. Tak, dopiero odcinek 18 był w HD. Do odcinka 17 nagrywałem to wszystko telefonem Samsung Omnia, tylko nie pamiętam jaki to był. To był taki stary telefon z przyciskami jeszcze, który wyświetlał rozdzielczość 320 na 240 i wyobraźcie, nie ma go tutaj. Postaram się na montażu wkleić jego zdjęcie. O, to jest dokładnie to jest ten telefon. Takim telefonem nagrałem pierwsze 17 odcinków programu. Czyli to było bardzo, bardzo słaba rozdzielczość. Telefon z Windowsem mobilnym. I tak to się zaczęło. 3. odcinek już zacząłem sobie, to jest 2. Zacząłem sobie już coś tam kminić, że może by coś pokombinować właśnie niż takie zwykłe siedzenie, wstawiać jakieś wstawki humorystyczne. W 3. jeszcze nic takiego nie zrobiłem, ale już coś tam mi zaczęło świtać w głowie. Zacząłem wtedy się interesować jakimś softem do montażu filmików i tak dalej. I 4. odcinek to był pierwszy odcinek, który został zmontowany już w Sony Vegasie. Jeszcze bardzo nieudolnie pamiętam, że sam montaż tego odcinka zajął mi dosłownie z 5 godzin. Dawałem tu jakieś dziwne przejścia, jakieś w ogóle napisy. Pojawił się tutaj również Łysy po raz pierwszy. Co to było? Oczywiście bluza wypchana jakimiś ręcznikami, jakimiś tam innymi ciuchami i kominiarka z braku kominiarki to była po prostu stara czapka zimowa, która miała wycięte otwory nożyczkami. No i tak zacząłem właśnie próbować wstawki robić humorystyczne. Dużo właśnie cierpiało przez to, że miałem bardzo słabą kamerę. No ale jakoś to się zaczęło powoli kręcić. I nawet zacząłem zdobywać wyświetlenia dość szybko. A to pewnie też dlatego właśnie a propos chrania, które jak mówiłem mnie zainspirowało, to również Kłam Camillo w tamtych czasach był dość popularny i miał nawet swoją własną stronę chyba internetową i własne forum, bo to były jeszcze czasy, kiedy fora internetowe były modne i ja wówczas właśnie na tym forum też zacząłem się udzielać, tam poznałem też Maćka ze Spoiler TV, który też już chyba nic nie nagrywa. I jeszcze paru innych chłopaków, których już nawet ksywek nie pamiętam dzisiaj. I po prostu założyłem tam swój temat na tym forum o moim kanale i zacząłem wrzucać tam filmiki. No i ludzie z tego forum zaczęli mnie oglądać. No i tak to zaczęło się powoli rozrastać. To powstawał odcinek po odcinku. Cały czas niskiej rozdzielczości. W międzyczasie przeplatałem to jakimś gameplayem z jakiejś starej gierki. Ewentualnie tutaj wrzuciłem Minecrafta, co też Minecraft to jest temat jakby na osobny podcast. Też można o nim wiele powiedzieć i o moich doświadczeniach z tą grą. Także to jakoś tam szło. No i sprawiało mi to przyjemność, nie ukrywam. Wiele z tych sprzętów w ogóle to też jest temat mojej kolekcji, to jest, wokół którego swego czasu też jakieś legendy krążyły na mój temat. To jest też temat, który myślę mógłbym omówić. Na pewno byłby bardzo dla niektórych szokujący, że to wszystko nie wyglądało tak pięknie, jakby się mogło wydawać, jak niektórzy mi zarzucali właśnie, że jestem bogaty czy coś. Kiedyś może o tym opowiem.
Właśnie jak to było z moim kolekcjonowaniem gier i konsol, bo to nie było wcale tak różowo. Słuchajcie. Ale wracając do tematu. Jeszcze warto nadmienić, że jak wtedy na początku montowałem te filmy, to byłem jeszcze posiadaczem komputera Pentium z procesorem Pentium 4 2,8 GHz, procesor jednorodzeniowy oczywiście, i montaż filmu z każdym odcinkiem szedł mi coraz lepiej. Z każdym odcinkiem było coraz szybciej to robione, aczkolwiek samo renderowanie filmiku takiego około 15-minutowego to było około 5 godzin, słuchajcie. Żeby Sony Vegasie wyrenderować taki filmik, który był w rozdzielczości tam raptem 480p, znaczy na takiej naciąganej, bo de facto to było maksymalnie 240, patrząc na rozdzielczość mojego telefonu. Więc tak to wyglądało. Procesor 2,8 GHz, jakaś karta graficzna, jakiś stary GeForce, dysk twardy 80 GB, jakiś stary Seagate, jak pamiętam. Także, no i chyba tam było, nie wiem, 512 megabajtów RAMu, czy coś takiego, także to był stary szrot. Co widać chociażby jak się włączy mój gameplay z Minecrafta, który też tutaj był, no jeszcze to było beta, nawet miałem wtedy jeszcze nie oryginalną wersję, później dopiero sobie kupiłem Minecrafta oryginalnego. To też było widać, jak fatalnie to chodziło, nie jak fatalnie wyglądało. Także takie były początki. Później jakby co tu dalej mogę powiedzieć? Jeszcze może o znajomościach, bo na początku też właśnie wchodziłem na kanały innych youtuberów. Pisałem też do nich, no takie można powiedzieć trochę spamowanie, że tam, żebyś zajrzał do mnie i tak dalej. Inni też do mnie zaglądali też z paroma kanałami. Polecaliśmy się nawzajem z początku bynajmniej, później to jakoś nie przerodziło się to w jakieś tam znajomości, porozchodziło się, ale też z niektórymi kanałami takimi jak pamiętam właśnie Spoiler TV, wspomniany Maciek, żeśmy się polecali, wspierali, albo na przykład taki KMOLAS był kanał, który też nie był dużym kanałem, albo Gajda 1000, no i Sonic Wariat, który też tam kiedyś zrobiliśmy takiego deala, można powiedzieć, jakby reklamę sponsorowaną jeszcze przed czasami, można powiedzieć, sponsoringu takiego. Po prostu zrobiliśmy deala, że ja dałem mu Game Boya Advance'a, pierwszą taką wersję Indigo za darmo, a on mi za to dał. Znaczy on mnie za to polecił w swoim filmie, tam dał link i mówił, żeby mnie subskrybowali, to wtedy też pamiętam, że chyba w ciągu 2 dni to przybyło mi ze 200 subskrypcji, także byłem bardzo zadowolony z tego wtedy, bo wtedy to każdy sub był na wagę złota, można powiedzieć. I naprawdę dawało to motywację do działania. I to były też czasy jeszcze, te początki bynajmniej, chyba nawet do momentu jakieś do 12 roku gdzieś, kiedy jeszcze YouTube miał starą oprawę, tak, czyli zanim przemienił się w to, czym jest teraz, czyli w taką stronę stworzoną pod urządzenia mobilne. Nawet mam tutaj jeszcze zapisane stare tła z tamtych czasów. Czyli to, to jest tło mojego, zaraz, poczekajcie jeszcze raz, coś mi się tu popsuło. Aha, bo to trochę za daleko wybiegłem, bo to jest tło mojego drugiego kanału, ale takie było moje chyba pierwsze tło, jakie ktoś dla mnie je zrobił, już nie pamiętam kto. To jeszcze były właśnie te czasy, takie fajne boki, tutaj się wyświetlał jakiś film, tu była lista filmów, już nie pamiętam nawet dokładnie, a to było kolejne tło, które ja sobie już dużo później zrobiłem sam. Bardzo mi się ono nawet podobało. Nie wiem, jak tu się zooma robi. Tutaj. To było tak, że sobie powklejałem wszystkie urządzenia, jakie sobie przedstawiłem w moich filmikach, a z kolei z drugiej strony wszystkie akcesoria. Czyli tutaj są też, jak widać, rzeczy pokazywane już w czasach, kiedy nagrywałem w HD, więc to dość późno, jak pamiętam, nastąpiła ta zmiana całego wizerunku
YouTube'a. I czy tutaj jeszcze coś jest? A, jeszcze pierwsze tło na moim drugim kanale, to też ktoś je dla mnie zrobił z tym let's playowym. A to jest tło, które zrobiłem sobie sam w Photoshopie na mój drugi kanał. Tu właśnie był link, idealnie wymierzone było, że tutaj był link do mojego drugiego, znaczy głównego kanału i takie serie, które prowadziłem. Ale to zaraz do tego dojdziemy. Spójrzmy tylko sobie, ile czasu już gadam. Ok. Więc później nagrywałem. Jeszcze raz musimy posortować. Dochodzimy do momentu. Tutaj pojawił się taki filmik z PlayStation, taki glitch i potem odcinek z Super Game Boyem na Super Nintendo. I to były ostatnie filmiki nagrane na telefonie. I tutaj była nagrana w zasadzie cały odcinek o Sony PlayStation, jak również był nagrany cały odcinek o Sedze Master System i o Pockecie. Już były nagrane wcześniej, tylko nie zmontowane. Ale w międzyczasie postanowiłem jednak kupić sobie w końcu aparat HD. I kupiłem sobie taki aparat. Samsung ST80. Aparat cyfrowy. Kosztowało tam, nie wiem, z 300, no nawet ostatnia cena 340, ja go kupiłem w Euro RTV AGD za chyba 350 zł i był to aparat, który nagrywał w 720p. Z tym, że jak się okazało, nie miał autofokusa, więc tak jak się ustawiło coś, nie można było go przybliżać, oddalać, bo wtedy traciło się ostrość i nie miał on również, znaczy miał kiepską jakość nagrywania audio, więc mimo, że miałem już ten aparat, to jednocześnie to też był koszmar, słuchajcie, nagrywałem jednocześnie, włączałem po prostu nagrywanie na tym starym telefonie Samsunga i na nowym aparacie i brałem 3, 2, 1 akcja, nie? I padało takie hasło i później na montażu wyłapywałem, łączyłem te momenty akcja i audio brałem z nagrania z tego starego telefonu, a wideo brałem z nagrania z aparatu cyfrowego. Także to był taki mały koszmar przy montażu. No ale już jakość wideo przynajmniej była w 720p, więc było spoko. Jak na mnie to był naprawdę ogromny przeskok graficzny, można tak powiedzieć, w żargonie gamingowym. Więc tak to wyglądało. Zacząłem robić w HD. I tutaj słuchajcie, dochodzimy do pierwszego zaskoczenia. Jak Nintendo 3DS, na które poświęciłem 5 odcinków, to konsola, słuchajcie, nie była moja. To była pożyczona konsola od mojego kolegi Michała, który mi ją pożyczył, żebym właśnie zrobił o niej materiał. Ale wspólnie doszliśmy właśnie chyba wtedy do porozumienia takiego, żebym po prostu nie mówił, że jest nie moja, będę bardziej profesjonalnie wyglądało. Także nagrałem to, zmontowałem, rzuciłem. Wyświetleń nawet niektóre te filmy mają sporo, szczególnie ta ostatnia część. I tak to się zaczęło nagrywanie w HD. Później podczas pewnego tam pobytu u Matiego, tak na spontanie nagraliśmy, piliśmy sobie tam piwko, relaksowaliśmy się i nagraliśmy pierwszy odcinek Piwnych Wieści, które też dobrze się nawet przyjęły. To też było u Matiego, nagrane na jego Xboxie 360 białym. Ja w tamtych czasach nie miałem jeszcze swojego Xboxa, słuchajcie. Także byłem totalnie retro. Ale bynajmniej nie dlatego, że... Co taka słaba jakość? No nie wiem. Bynajmniej nie dlatego, że tak chciałem, tylko po prostu byłem biedny. Nie wstydzę się tego. Więc tak, jedziemy dalej. Nagraliśmy z Matim wtedy Sonika demko. I bawiliśmy się fajnie. Też tak jak intro tutaj dość słynne. Też takie migawki nagraliśmy właśnie z pokoju Mateusza. I odcinek wrzuciliśmy i on się przyjął. I potem kolejny odcinek z Forcą, który się ukazał trochę później. Też nagraliśmy tego samego dnia, tylko później go po prostu tam zmontowałem i pojawił się on na YouTubie trochę później. No a kolejne odcinki to już tak sukcesywnie. Nie było z nich znowu aż tak wiele, bo częściej spotykaliśmy się gdzieś w plenerze, gdzieś tam chodziliśmy, wiecie,
niż tak rzadko w sumie siedzieliśmy w domu i graliśmy, więc też nie było dużo tych materiałów. I tak to sobie szło. I słuchajcie, tutaj też z racji tego, że zacząłem renderować w HD, to czas renderingu jeszcze wzrósł. To było po prostu koszmar na moim starym komputerze. Po prostu taki filmik 15 minut renderował się jakieś 6-7 godzin. Także, a komputer wył po prostu tak, jakby miał zaraz się spalić. To był koszmar. No ale nic nie mogłem zrobić w tamtych czasach. I jeszcze miałem monitor CRT. To więc wyobraźcie sobie, jak montowałem te filmy w Sony Vegasie, które były w 16:9, ja miałem monitor w 4:3 i jeszcze jak chciałem sobie na podglądzie, wiecie, jak w Sony Vegasie jest tutaj okienko podglądu, coś tam obejrzeć, jak mi się to tam zmontowało, to miało to takie lagi, że po prostu ja to niekiedy montowałem w ciemno, bo nie byłem w stanie sobie tego podejrzeć płynnie, czy tam przejście jak jest dobre między cięciami, czy wiecie, o co chodzi. To był koszmar. Ale jakoś dawałem radę. Jedyne, czego żałuję, to to, że wrzucałem piosenki do utworu, znaczy do filmików, że wrzucałem piosenki, wiecie, jakichś wykonawców, bo ja zawsze byłem fanem rocka i metalu, więc wrzucałem takie ostrzejsze nagrania. No i niestety większość moich filmów przez to miała roszczenia do praw autorskich. Ale nie tylko przez to, bo też wiele filmików miało soundtracki tylko z Mario, czy z jakichś tam, wiecie, starych gier i też to są wszystko licencjonowane melodyjki, więc to jest naprawdę koszmar. Nie wiem, jak tego uniknąć. Chyba tylko właśnie trzeba nagrywać podcasty, gdzie się tylko gada, no bo nie można nic kompletnie wstawić licencjonowanego, bo zaraz się czepiają. I to też nie było tak od początku, bo wiele takich rzeczy zaczęło pojawiać się później. Takie coś wrzuciłem, a dopiero po kilku miesiącach na przykład dostało roszczenie, także to było takie dziwne. I tak to było z tą kolekcją, tam coś się rozrastało, coś malało, bo to też, zresztą tak jak widzicie, ja mało kiedy pokazywałem takie sytuacje jak na przykład tutaj, że widać jakąś półkę, prawda, że tutaj pokazuję jakiś skrawek kolekcji. No bo po prostu wiele rzeczy było tak, że ja kupowałem i dość szybko musiałem je sprzedać, bo coś innego mnie tam zainteresowało albo coś, a ja naprawdę byłem krucho z kasą w tamtych czasach. Co właśnie mówię, to jest temat na inny materiał, bo to jest długa historia. Więc moją kolekcją to było tak, że ona cały czas się zmieniała. Coś przybywało, coś odchodziło. To nie było tak, że to tylko rosło i się rozrastało, ale były też spadki. I tak sobie szliśmy i doszliśmy do 500 widzów 12 kwietnia, czyli zajęło rok czasu mi to, żeby osiągnąć 500 widzów. Byłem wtedy bardzo też chyba, już nie pamiętam, czy byłem bardzo szczęśliwy, na pewno byłem. Cały czas tam współpracowałem właśnie z niektórymi znajomymi, z Sonikiem Wariatem, tam jeszcze z paroma innymi osobami. Cały czas tam piwne wieści pojawiały się już, tak jak tutaj widzę. Chyba ich tu już nie ma nawet. Chyba nie. Widocznie nie, tu coś jest. Ale to było już później, to już było w zasadzie po wygaszeniu praktycznie. Przy wygaszaniu kanału, czyli jesteśmy mniej więcej w tym okresie 500 widzów. Dobra. Tutaj próbowałem też coś kombinować. Ale zaraz, jeszcze teraz zrobimy małą dygresję. Drugi kanał. Kiedy on się pojawił? Informacje. Drugi kanał, w sierpień 2012, dobra, czyli jeszcze tam nie doszliśmy. Zatem jesteśmy cały czas w 2012 roku i tutaj próbowałem jakiegoś nowego formatu. Robiłem wycinki z różnych gameplayów, głównie z YouTube'a, no bo przecież nie miałem tych wszystkich gier. Z gier Zelda i GTA i robiłem takie zestawienia wszystkich części tych gier. Też się dość ładnie przyjęły te filmiki. Niektóre tutaj też nagrywałem sam, tak jak tutaj Chinatown Wars to nagrałem osobiście kamerką z DS-a i tak samo na przykład gdzie jest Vice City też chyba i San Andreas jeszcze na pewno. O. Te San Andreas nagrałem, bardzo widać, że laguje, bo to na moim starym PC-cie jeszcze było nagrane. To szukałem czegoś nowego, świeżego. Przyjęło się to nieźle, ale mówię, to było bardzo ciężkie dla mnie, żeby to robić, bo wszystko się rozbijało o ten słaby komputer tak naprawdę.
Z biegiem czasu widać, że w Polsce jednak jest bardziej popularny GTA niż Zelda. Tu mamy 2000 prawie wyświetleń, a tu prawie 10. No i dalej tam konsol przybywało, więc robiłem dalej filmiki. Już nie pamiętam jakichś szczegółów, żeby o każdym coś tam konkretnego opowiedzieć. Game Geary też tutaj były fajnie. I tutaj też filmik z Minecrafta, taki króciutki, śmiechowy, który pokazuje też w tle jakieś duże zabudowania, czyli to też dowód na to, że grałem później Minecrafta sobie, ale nie nagrywałem tego, po prostu robiłem to sobie prywatnie. I dalej, co tam dalej się działo? I tutaj już w zasadzie kanał zaczął przygasać. Ostatnim takim filmem, można powiedzieć dużym i systematycznie wypuszczanym, takim bez odcinania kuponów czy coś takiego, to był film Historia konsol Game Boy. To już był 4 stycznia 2013 roku. W ogóle przełom 2012 i 2013 roku to był taki bardzo ciężki dla mnie okres. Miałem tam wtedy różne problemy, o których tam nie chcę się wgłębiać, ale to był też, może to też się przyczyniło do mojego takiego odejścia jakby z YouTube'a, czy początku odchodzenia z YouTube'a. Ale zanim przejdziemy tutaj właśnie do tego, jesteśmy tu, jak mówię, w styczniu 2013, to przejdźmy jeszcze na chwilę do drugiego kanału, który powstał w sierpniu 2012 i to był kanał po prostu let's playowy. Zebrał łącznie tam niecałe 34 000 wyświetleń, czyli niedużo, ale też nigdy jakby nie zależało mi na tym, to był taki eksperyment i wrzucałem tutaj, zagrajmy w Red Alerta, Sonika. I to był też koszmar, słuchajcie, bo pierwotnie myślałem, że włączę jakoś tam, dajmy na to w Bandicamie od razu mikrofon, nagrywanie, ciach, nagram, wyłączę bez żadnego edytowania, wrzucę to do internetu, ale okazało się, no, że niestety trzeba trochę poedytować, posiedzieć nad tym i znów rendering filmu, tak jak tutaj macie film 30-minutowy, on się renderował, słuchajcie, chyba z 10 godzin. To był koszmar. Już dużo razy użyłem tego słowa dzisiaj. I ten film... I jakoś w ogóle w tamtym okresie zepsuł mi się komputer. Karta graficzna mi się zjarała. Podejrzewam, że po prostu nie wytrzymała już tego ciśnienia, ile można renderować na takim starym trupie. Dlatego wtedy przez, nie wiem, 2 tygodnie czy ileś tam czasu nie miałem komputera. Ściągnąłem z starego trupa ze strychu, to był Pentium 3 500 MHz, który ledwo się w ogóle uruchamiał, żeby wejść na YouTube na nim i połączyć się z internetem, wejść na YouTube, napisać jakąś informację, słuchajcie, nie będzie mi jakiś czas, coś tam, to w ogóle trwało wieki. Potem zmieniłem tą kartę graficzną, znaczy kupiłem jakąś używaną inną, okazało się, że słabszą niż ta moja poprzednia, więc nagrywanie musiałem zawiesić na jakiś czas, tu chyba jest nawet jakaś taka przerwa w nagrywaniu, niech no spojrzę. 6 września 2012, 17 września, a później Just Cause. No nie jest aż taka duża to przerwa. Bo te Soniki chyba męczyłem na tej starej karcie graficznej. I to potem w końcu wkurzyłem się, zabrałem, odłożyłem jakieś tam fundusze. I pamiętam, to był chyba sierpień czy wrzesień 2012 roku. Kupiłem wtedy nowy komputer. I słuchajcie, ten komputer mam do dziś i właśnie teraz na nim siedzę. Jedyne co w nim zmieniłem, to włożyłem dysk SSD, bo już mnie zaczął denerwować ten zamulający się dysk HDD. I wtedy zaczęła się nowa era let's playów. Na pierwszy ogień zacząłem grać w Just Cause'a, którego grałem wcześniej na Xboxie u Matiego i bardzo mi się spodobał. Więc akurat go sobie tutaj... Tak się złożyło, że w tym okresie akurat był w CD Action dodany, więc miałem go za parę złotych. I kolejną grą, której nie skończyłem, bo okazało się właśnie, że słabo w nią gram. Na tyle słabo, że nie powinienem w zasadzie w nią grać i jednocześnie komentować. Ewentualnie powinienem ją przejść, nauczyć się i grać w nią dopiero za drugim razem, więc darowałem sobie Sonica Generations. Kombinowałem też z filmikami Shitty Games, to była taka moja mała seria, gdzie grałem w jakieś słabe gry, ale to było takie no bardzo słabe, jak z perspektywy czasu teraz to oglądam, bo kompletnie bez przygotowania włączałem grę, no mówię, dobra, ona na pewno będzie słaba, więc odpalmy ją.
No i coś tam na spontanie próbowałem komentować. Więc słabo wypadały te komentarze, no bo to chciałbym być takim nerdem, czy jakimś energikiem, zagrajmy w krapa, wiecie, na tej zasadzie. Chociaż wtedy chyba nawet nie znałem jeszcze energika, dopiero później ktoś mi w komentarzu napisał, czy ja go się wzoruję, czy coś, dopiero wtedy spojrzałem, że faktycznie jest coś takiego. Tylko, że no właśnie, energik czy nerd wspomniany, oni robili to duże przygotowania, duże w ogóle nagrania, a ja to tak usiadłem, włączyłem grę pierwszy raz niekiedy, widziałem ją na oczy i dobra, coś tam pogadam, oni zero przygotowania, zero wiedzy, także to było bardzo słabe. Nawet się jakoś tam oglądało, ale takie rzeczy mi się wydaje w ogóle przyciągają widzów, także jakoś to szło, ale ja nie byłem zadowolony, dość szybko skończyłem tą serię. Po prostu nie przykładałem się do tego, no sam jestem sobie winien. I później kolejną serię, którą zacząłem, to był Golden Sun. Było śmiechowe, bo tam gadałem zmienionymi głosami, podkładałem głosy pod te postacie, ale bardzo szybko to zawiesiłem i nawet przez długi czas te serie, nawet wstydziłem się tego właśnie, tego śmiesznego gadania i przez długi czas te serie były na kanale zablokowane. Ale później stwierdziłem, że co tam, odblokuję, niech sobie są. I potem, po pewnym czasie, jak skończyłem Just Cause'a, olałem Sonica Generations, to potem skupiłem się już tylko na Red Alercie, którego ciągnąłem aż do, słuchajcie, 20 marca 2014 roku. I teraz możemy znowu przeskoczyć chyba na mój poprzedni główny kanał, czyli tu zacząłem jakby wygaszanie kanału. Początek 2013 roku to był taki przełom, mówię, taki kryzysowy dla mnie, bardzo depresyjny czas. Więc tutaj zacząłem rzucać jakieś popierdółki, bardzo rzadko zresztą, tutaj jak widzicie 8 i tutaj jakieś te archiwalne filmiki, które kiedyś nagrałem, ale ich nie usunąłem tych plików, więc stwierdziłem, że zmontuję to, co mi szkodzi. Sega, PlayStation Pocket. W międzyczasie jakiś na spontanie kiepski odcinek Pilnych Wieści, gdzie tam pochlaliśmy z Matim, nagraliśmy jakieś badziewie i później też próbowaliśmy jakiegoś takiego podcastowego właśnie stylu z Michałem Sonikiem Wariatem, ale to wyszło słabo. Gadaliśmy wtedy na Skype'ie, ja miałem jakieś słabe połączenie, że jak ja coś powiedziałem, to on to słyszał z opóźnieniem, także to problemy techniczne po prostu zabiły to. Ten filmik, który ja tu wrzuciłem, to on jest przeze mnie przeedytowany. Wszystkie pauzy, wszystkie te momenty, kiedy na przykład mnie nie słychać, są wycięte, także to tutaj się płynnie tego słucha, ale w oryginale, tak jak na jego kanale było wrzucone, to było to bardzo kiepskie. Przez te problemy techniczne. Później znów jakaś tam popijawka, znów zaczęliśmy nagrywać coś z DS-ów na multi, jakieś tam rzeczy. Czyli to wszystko takie, wiecie, popierdółki, już takie odcinanie kuponów. Potem zacząłem, bo dużo grałem na DS-ie, czy w jakieś tam inne gry, więc każdą walkę z głównym bossem, ostatnim bossem sobie nagrywałem kamerką i robiłem taką serię. Też miała tylko 2 odcinki w sumie, chyba, jak pamiętam. 10 walk z bossami. To jakieś próbowałem właśnie głupoty nagrywać. I później też kolejną taką dziwną serię Szara Strefa, gdzie grałem w demówki na PSX-ie. I to było wszystko rozrzucone bardzo w czasie. I to tak wszystko przygasało. Ta oglądalność tego była coraz mniejsza z racji tego, że też aktywność moja była dużo mniejsza, więc wiele osób po prostu odchodziło ode mnie, co jest zrozumiałe. Potem wróciłem z kolejnym odcinkiem Gamer Resort. To był już 14 rok, czyli już o cały rok się przesunęliśmy do przodu. Więc tutaj też się nic nie działo. Kiedyś tam właśnie też jakieś widocznie w napływie sentymentu postanowiłem nagrać taki odcinek z Game Boyem Color z Frontlightem. Zrobiłem to. Wyszło nawet spoko. No i potem dalej się zaczęło coś tam dziać. I w międzyczasie kupiłem dopiero, słuchajcie, Xboxa 360 swojego. Początek 2014 roku. I wtedy zacząłem na nim grać. Tutaj właśnie jest jakiś filmik z Tomb Raidera. To była jedna z pierwszych takich gier, jakie przechodziłem na swoim Xboxie własnym. To był Xbox 360 Slim 250 giga. Więc grałem głównie w Tomb Raidera,
w Diablo później, które też bardzo polubiłem. Trochę w Minecrafta, który był ograniczony, ale to też jest temat na inną rozmowę. I tak sobie żyłem, grałem, pracowałem i filmy ukazywały się coraz rzadziej i były coraz... I później kupiłem sobie PS4. W 2015 roku, 22 października. Wtedy moje życie gamingowe też się zmieniło, bo w końcu zacząłem przestać grać w retro gry, a zacząłem grać w nowości. I nawet nagrałem kilka takich właśnie opinii o grach, w które ostatnio tam grałem. I to był w zasadzie koniec kanału, istnienia tego kanału. Nic potem się już nie wydarzyło. Jak mogłem wspomnieć cały ten okres czasu? W zasadzie aktywność, można powiedzieć, zaczęła się od marca 2011 roku, a zakończyła się na dobrą sprawę w styczniu 2013 roku, czyli niecałe 2 lata, plus potem jakieś tam odcinanie kuponów. A tutaj też jest właśnie mój pokaz z tego mojego Xboxa 360, na którym też za długo się nagrałem, bo kupiłem go w 2014 roku właśnie po zmianie pracy, a PS-kę kupiłem 1,5 roku później, więc w zasadzie 1,5 roku tylko grałem na Xboxie 360, przesiadłem się na PS4. Ale to też w sumie jest temat na inną historię. Jak mógłbym wspomnieć te czasy? No, wspominam je bardzo dobrze, szczególnie ten 11-12 rok, które były fajne. Każde wchodzenie po wrzuceniu filmu, sprawdzanie na mailu, czy są nowe komentarze, bo to wtedy jeszcze powiadomienia na maila przychodziły. Wchodzenie na YouTube'a, żeby zobaczyć, ile było wyświetleń. No to wszystko było super. Odpisywanie na komentarze, na prywatne wiadomości, jakieś tam znajomości z internetu, też tam ludzie, na przykład gdzie tam się ogłosiłem, że szukam ludzi do grania w Diablo 2 po sieci i znalazłem takie osoby i żeśmy razem tam sobie grali. Także było tak naprawdę fajne czasy, 10 lat temu. Kurde, jak to jest szmat czasu. Ale było naprawdę zacnie. Napiję się wody. Słuchajcie, no bardzo dobrze to wspominam. Później no coś tam mi się posypało. Ja trochę się posypałem i to wszystko jakoś siadło. No niestety, no tak bywa w życiu. Podejrzewam, że nawet gdyby wszystko szło pięknie, to i tak nie uciągnąłbym tego przez 10 lat. No. Zresztą są osoby, które zaczęły wtedy co ja, czy nawet wcześniej i do dzisiaj prosperują. Nawet jeżeli nie zrobiły kariery, nie robią na tym jakichś pieniędzy, to widać cały czas, że mają to zacięcie i chwała im za to. Bardzo miło, że cały czas to robią. No u mnie to po prostu wygasło jakby. Wypaliło się i tyle. Teraz sobie ponagrywam tylko takie pogaduszki. Także tak to było z moim YouTube'em. Jeżeli coś mi się jeszcze przypomni, o czym dzisiaj nie powiedziałem, to może wrócę jeszcze do tych opowieści. A co do mojego drugiego kanału, to też tutaj wznowiłem 2 tygodnie temu, słuchajcie, postanowiłem dokończyć Red Alerta i tak też robię. Nagrałem 5 czerwca, ukazał się kolejny odcinek, tydzień temu ukazały się 2 kolejne i została mi jeszcze tylko 1 misja. Ale być może jeszcze w coś sobie tam pograł w międzyczasie, bo sobie się pochwalę. Nabyłem sobie, zaraz biblioteka, nabyłem sobie Command & Conquer Remastered Collection. Także kolejną fajną grę. Więc może będzie grane coś na Steamie. Dobra, to chyba wszystko w tym temacie. Jak coś mi się jeszcze przypomni, to będę wracał i odgrzewał i opowiadał o jakichś szczegółach albo coś. To był pierwszy odcinek, wydaje mi się, że dość długo nawijam, bo już mi zaschło w gardle poważnie. Zobaczymy, zobaczymy. No nie mówię, zobaczę jak to się przyjmie czy coś, ponieważ nie ma to dla mnie znaczenia. Tak naprawdę tak jak powiedziałem, nagrywam to nie dla jakiejś widowni, chociaż jeżeli ktoś to odsłucha, będzie mi niezwykle miło, ale nagrywam to przede wszystkim dla siebie, jako taką, jak to się mówi, co się zakopuje, takie coś na przyszłość, nie wiem, kapsuła czasu, nagrywam to jako taką kapsułę czasu
na przyszłość, żebym kiedyś mógł sobie posłuchać tego, co teraz mówiłem. Także jeżeli ktoś słuchał, oglądał, czy też oglądać nie ma co, jest to bardziej do posłuchania, czy w samochodzie, czy w pracy, czy gdziekolwiek, to dzięki za uwagę i za jakiś czas pewnie nagram kolejny jakiś temat, bo tematów jest sporo, na które chciałbym sobie pogadać. Co mi zostało? Starość, gadanie do mikrofonu. Słuchajcie, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.